dzisiejszym odcinku zabieram Was na yacht tour po kolejnej jednostce wyprodukowanej w Polsce. Stocznia Nordman w ciągu 30 lat swojej działalności z małej rodzinnej firmy stworzyła profesjonalną stocznię, której jachty docenione zostały nie tylko w Europie, ale również Ameryce Południowej, Japonii, Afryce czy na Syberii. Moi kochani jachtomaniacy, zapraszam Was na kolejne stanowisko polskiej stoczni firmy Nordman, która obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności. W tej chwili pokażę Wam dwie wspaniałe jednostki. Z tej strony mamy 13-metrowy Traveler 1300, jak widzicie w trzech wersjach: diesel, hybryda, prawdziwa hybryda, czyli diesel plus elektryk i trzecia wersja elektryczna, oraz Nordman Traveler 1050, czyli 10-metrowa jednostka, która również oferuje ten jacht w trzech wersjach: diesel, hybryd i elektryczna. Jesteśmy przy jednostce Traveler 1050, 10-metrowej. Zdobyła bardzo zacne nagrody, chociażby Best of Boat 2023, w którym była w finale, i holenderską nagrodę Dutch Yacht of the Year 2024. W tej chwili dzięki kanałowi Jachtomaniak będziecie mogli zobaczyć od środka tą jednostkę. Zapraszam. Te łódki, które będę za chwilę Wam prezentował, to są tak zwane travelery, więc zobaczcie, jak bardzo fajnie marketingowcy firmy Nordman wymyślili hasło reklamowe Traveler Your Story. Bardzo sprytne. Doświadczenie w branży, ciągłe udoskonalanie technologii i stosowanie nowoczesnych narzędzi, a przy tym dążenie do perfekcji i nastawienie na spełnienie oczekiwań klientów sprawiły, że grupa zadowolonych odbiorców ciągle rośnie. Moi drodzy, jesteśmy już na pokładzie Travelera 1300, 13-metrowej jednostki. Przedstawię Wam przedstawiciela marki Nordman, czyli Jakuba. Grzeszek, Jakub, bardzo miło. Również nam bardzo miło. Jakub pomoże nam tutaj przedstawić jednostkę. Zobaczymy, jakimi parametrami charakteryzuje się ta wspaniała jednostka, ten wspaniały jacht. I zacznijmy może tutaj od tej części rufowej, ale może zanim zaczniemy, kilka słów na temat marki Nordman. Od ilu lat istnieje, jakie ma tradycje, w jakim miejscu macie siedzibę i takie techniczne elementy związane z historią marki. Znajdujemy się w bajecznym miejscu w Polsce, na północy Mazur, w Węgorzewie. Zapraszamy serdecznie, warto odwiedzić. Znajduje się tam nasza firma od 30 lat. W tym roku obchodzimy jakby 30-lecie marki. Jest to bardzo fajne, ponieważ mamy bardzo duże doświadczenie, zaczynając od małych jednostek, niekoniecznie jakby od razu robiąc największe jachty, niekoniecznie robiąc jachty morskie. Zaczynaliśmy od jachtów mazurskich. W tym momencie produkujemy jachty żaglowe, jachty motorowe z charakterystyczną linią trawler. Czym się charakteryzuje ta linia? Linia trawler jest to linia jachtów bardzo dzielnych w warunkach morskich, osiągających wyższe prędkości niż jeżeli zwykłe jachty wypornościowe. Oczywiście potrzebnym jest do tego założenie większych silników. Ustrukturyzujmy wiedzę, to są silniki stacjonarne, a nie zaburtowe, prawda? Tak, tutaj mamy tylko i wyłącznie silniki stacjonarne na wale, tak zwanym. Jest to prosty wał zakończony śrubą. Są to jednostki, które są bardzo, bardzo ekonomiczne. I rozumiem, że te silniki stacjonarne dotyczą zarówno tej jednostki 1300, jak i tej 1050, którą za chwilę będziemy prezentować, prawda? Tak, jak najbardziej, aczkolwiek na 1050 czy 1050, to jest taka potoczna nasza nazwa, 1050 produkcyjna, na 1050 mamy silnik również stacjonarny, tylko ze względu na ograniczoną przestrzeń w komorze technicznej musieliśmy zrobić tak zwane rozwiązanie V-Drive. Czym one się charakteryzuje? Wał wychodzi do przodu i jest skierowany pod silnikiem w stronę jakby pawęży rufowej. Okej, to jest ta różnica. W 2019 roku Nordman otworzyło swoje centrum badawczo-rozwojowe, co znacznie rozbudowało możliwości kreowania innowacji przez tą stocznię. Zdolność produkcyjna z początkowych kilku jednostek rocznie wzrosła obecnie do ponad 150, a liczba pracowników z kilku osób na początku do 100 obecnie. Chcę dać Ci mikroradę. Jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma jak chociażby Polskie Plenty ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz. Jesteśmy na flyu 1050 Nordmana i tak jak Jakub wspominałeś tutaj poza kamerą, to rozwiązanie jest również unikatowe na skalę tej klasy jednostek, prawda? Tak, tutaj ogólnie ta jednostka jest bardzo, bardzo unikalna, jeżeli w ogóle mówimy tu o rynku światowym. Jest to nieduży trawler
który rzeczywiście ma bardzo dobrą dzielność morską i w takiej wielkości ja nie znalazłem jachtu, którego moglibyśmy do niego porównać, aczkolwiek chętnie usłyszę sugestie. To jest jacht, który ma delikatnie ponad 9 metrów w kadłubie długości, plus oczywiście dodatkowe elementy rozkładane, o których powiemy później. Co jest w nim właśnie takiego unikatowego, że prześciga konkurencję? To pokażę Wam na pokładzie niżej. Okej, dobra. To podsumujmy sobie, czym dysponuje tutaj ten Fly. Widzimy tutaj dwie duże leżanki z możliwością pochylenia, położenia na płasko tych oparć, prawda? Tak, tu możemy sobie oczywiście w pełni zmodyfikować oparcie, możemy usiąść, możemy się położyć, możemy być w pozycji półsiedzącej. Mamy siedzisko sternika, które jest oczywiście przestawne, przód, tył, możemy sobie zmodyfikować pod swoje potrzeby. Tutaj jest ta możliwość, tak? Z tyłu mamy jeszcze 2x3 cup holdery. Tutaj mamy jeden dodatkowy. Również mamy zdublowane tutaj systemy na Flyu. Tak, aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o tą jednostkę, to jest troszeczkę skromniej. Mamy tu miejsce na ploter, ale to jest jacht zamówiony przez klienta w takiej, a nie innej specyfikacji, tak więc po prostu jest to tutaj tonie wyposażone. Dodatkowa przestrzeń dachowa jest przygotowana pod solar panele. W tamtym miejscu, Tak. widać. Czy mamy tutaj możliwość dodania bimini? Jak najbardziej, tak jak wspomniałem już na poprzedniej jednostce, w cieplejszych klimatach jest to taki element, który po prostu trzeba mieć. No i ta charakterystyczna rzecz dla Nordmana, czyli zejście z Fly'a z nietypowej strony. Tutaj mamy centralnie położone schodki i również skipper widzi całkowicie, co się dzieje nad nim. W zasadzie ma panowanie nad całą sytuacją, nie zaskoczy go żadna sytuacja. I tak jak rozmawialiśmy, jeżeli podróżujecie na przykład z rodziną, to jest bardzo ważne, gdzie są wasze dzieci w tej chwili, tak? I dzieci, wiadomo, latają po całym pokładzie, a tutaj skipper cały czas widzi, że wasze dziecko wchodzi, schodzi z góry, macie nad tym cały czas pełną kontrolę i płynnie możemy sobie tutaj przejść oczywiście do części dziobowej naszej 1050. Mamy tutaj po lewej stronie również leżankę analogiczną. Tak, jest to analogiczna leżanka, którą widzieliśmy na Flybeachu. Dlaczego jest po tej stronie i czym się trochę charakteryzuje pokład tej jednostki. Tak jak jesteśmy w stanie zauważyć, jest on delikatnie asymetryczny. Jest to oczywiście zrobione umyślnie i w pełni przemyślane. Dlaczego jest asymetryczny? Jak wspomniałem, jest to nieduża jednostka. Tak. Do warunków morskich, ogólnie nieduże na trawlera. Około 10 metrów. Tak, około 10 metrów. Lewy półpokład jest pokładem po prostu serwisowym, który możemy korzystać, ale oczywiście nie jest to wygodne i tak dalej. Teraz widać, że jest ciut węższy, prawda, Tak, od prawego. zdecydowanie dużo węższy. Za to prawy półpokład mamy w pełni wygodny, bardzo bezpieczny do przechodzenia, jak również częściowo jest zadaszony. Widzimy, że ta jednostka również wyposażona jest w kaczy dziób i nawet chyba większa aniżeli w 1300, prawda? Tak, jest to bardzo duża platforma dziobowa i to jest bardzo, bardzo ważne w tego typu jachtach, dlatego pozwoliliśmy sobie na wykonanie jej w takiej wielkości. Tutaj oczywiście, Jakub, mamy elementy windy kotwicznej, prawda? Tak, jak najbardziej jest to cały silnik windy kotwicznej, po prostu z miejscem na łańcuch kotwiczny. Jest to wszystko schowane pod klapą luku kotwicznego, po prostu, aby było bezpieczniej. Tutaj, moi kochani, zwróćcie uwagę na to, że wszędzie, po każdej stronie macie relingi, gdzie możecie się złapać. Bardzo wysokie tutaj relingi burtowe, co zwiększa oczywiście bezpieczeństwo. Ta półburta jest też bardzo szeroka w odróżnieniu od tej technicznej po lewej stronie. Dodatkowo widzę tutaj, Jakub, że mamy też drzwiczki, które ułatwiają nam bardzo szybkie zejście Jak najbardziej, proszę bardzo, na marinę. z poziomu pokładu wyjście bezpośrednie na heję. Słuchajcie, i teraz gwóźdź programu. Ja osobiście na ten moment długo czekałem, bo tutaj Jakub wspominał, że ten element, czyli rufa 1050 robi wrażenie i tutaj się dzieje magia. Więc zobaczmy w tej chwili tą magię. Jakub, zaprezentuj nam, czym tutaj dysponuje rufa tego jachtu. Teraz jak spojrzycie na tą jednostkę, jest to bardzo dużo miejsca, prawda? Na jednej imprezie targowej zwołaliśmy znajomych, żeby zobaczyć, ile tu osób wejdzie i weszło nam tutaj 14 dorosłych osób. A przypomnijmy, że to jest 10-metrowa jednostka. 14 dorosłych osób i słuchajcie, i wszyscy mają gdzie usiąść i wszyscy mają stolik. I teraz zobaczmy. Wow. To jest po prostu, można powiedzieć, stół wigilijny. Zrobiliśmy dosłownie 5 sekund dla całej rodziny i znajomych. No, proste, szybkie rozwiązanie, ale daje nam to olbrzymią długość tej powierzchni, tej blatowej, stołowej. I tak jak mówisz, 14 osób jest w stanie tutaj zasiąść i zjeść obiad. Jak również możemy modyfikować ten stolik, że możemy go postawić w tym miejscu, w którym jest, możemy go postawić tutaj, żeby było bliżej dla gości, którzy siedzą na kanapie, bądź możemy przesunąć kanapę, zademonstrujemy, bo to też bardzo ciekawe, i postawić go z drugiej strony. Jakub, pokazuj dalej, bo po prostu zrobiłeś mi tyle apetytu tymi stolikami. Co tutaj jeszcze? Jakie bariery jeszcze tutaj mamy? Tak jak mówiłem, możemy w pełni sobie zmodyfikować kokpit i to jest bardzo ważne dla tej jednostki. Najpierw możemy sobie przejść do elementu, w którym zamykamy drzwi. W tym momencie mamy możliwość zamknięcia drzwi.
Ale to nie jest klucz programu przy tej jednostce. One są zwijane w taką kokardkę, Tak, można jest powiedzieć. to harmonika, tak? mamy jeszcze jedną opcję drzwi, które są po prostu przesuwne. Teraz potrzebujemy mieć jednostkę w trybie do żeglugi, do bezpiecznej żeglugi, nie tylko dla dzieci, ale również myślimy o całej załodze. Tak więc przesuwamy sobie kanapę do przodu. I mamy już bezpiecznie, blokując tą kanapę, ale pokażę Wam coś jeszcze. Podnosimy całą platformę. I powiedz mi, czy to jest bezpieczna żegluga w tym momencie? No ja myślę, że nie można tego po prostu zrobić lepiej. Powiedzmy jako pierwsze tutaj o tej wysuwanej burcie, prawda? Bo Oczywiście to jest rzecz... dodatkowa platforma, z której możemy sobie korzystać po prostu z natury, powiększając przestrzeń taką do biesiadowania, przestrzeń kokpitową. To jest, tak jak wspomniałeś na tamtym jachcie, też taki swego rodzaju transformer. To było dość ciekawe sformułowanie. Ja zawsze używam oczywiście sformułowań, że łódka to jest zawsze sztuka kompromisu. Tak więc szukamy tutaj takich rozwiązań na naszych jachtach, żeby po prostu, jak mogę takich słów użyć, wycisnąć z niego jak najwięcej i na jak najmniejszej przestrzeni. Tutaj rzeczywiście mamy z tym do czynienia, bo mimo, że zmniejszyliśmy tutaj tą przestrzeń, zabezpieczyliśmy tutaj tą rufę, to jeszcze z tyłu mamy taki mały schodek, który może pełnić taką małą formę platformy kąpielowej. No chyba nie możemy go nazwać platformą kąpielową, to Tak. jest po prostu taki stopień techniczny. Jakbyśmy potrzebowali jednak zejść z jachtu, nie otwierając platformy do mariny i tak dalej. Jest to jednak element, który powinien się znaleźć, bo nie ukrywając zawsze o takich elementach myślimy, dlatego też na laminacie tu się znalazło miejsce, żeby wstawić nogę. Jesteśmy w części salonowej, części kambuzowej. Tutaj też dumnie stoi nagroda przyznana dla tej jednostki Nordman 1050, holenderska nagroda z 2024 roku, prawda? Tak, jest to świeża nagroda przyznana przez Powerboat, holenderską prasę Jacht roku 2024. Zobaczmy, co mamy w tej części kambuzowej. Widzę tutaj lodóweczkę, co się kryje pod tą częścią, domyślamy się oczywiście, ale Jest to kuchenka, zaprezentujemy. I też kuchenka pokaż gazowa, rozmiarów. dość duża. Mamy oczywiście umywalkę, mamy oczywiście miejsce już dedykowane na śmietniki i oczywiście wiele schowków na sztuce, jakieś tam dodatkowe wyposażenie kambuza. Lodówka, może być również dodatkowa lodówka, jest to również miejsce przygotowane na zmywarkę bądź pralkę. Czy mamy tutaj możliwość zainstalowania gdziekolwiek telewizora? Jak najbardziej, tylko oczywiście my niektóre jednostki musimy kustomizować do życzeń klienta i tak jak wspomniałem wcześniej, jachty sztuka kompromisu, tak więc chcąc mieć telewizor musielibyśmy zrezygnować z jednej szafki. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Kochani, jesteśmy w części, której zawiaduje i rządzi kapitan i warto tutaj zwrócić uwagę na ten mega kompatybilny fotel. Zobaczcie, za pomocą tutaj tej wajchy jesteśmy w stanie obracać ten fotel w stronę, która nam akurat w tym danym momencie odpowiada. Tutaj ta druga wajcha odpowiada za przesuwanie do przodu i do tyłu. Także bardzo fajne też rozwiązanie od Nordmana w tym modelu. I Kuba, czy chciałbyś coś tutaj dopowiedzieć odnośnie naszej sterówki? Tak, jeżeli chodzi o tą sterówkę, czym ona może się nie różni, ale jak jest skonstruowana. Jesteśmy tutaj przygotowani do zamontowania w pełni intuicyjnej jednostki, tak więc mamy tu miejsce na 2 plotery po 12 cali i możemy wtedy wszystko sobie przenieść na te plotery, nawet wszystkie parametry silnika, tak więc kwestia tylko i wyłącznie czasu, bądź jakby zapotrzebowania klienta. Ten drugi to rozumiem, że ląduje wtedy tutaj, tak? Tak, wszystkie zegary wtedy usuwamy z silników, usuwamy jakiekolwiek inne znaczniki i wszystko digitalizujemy na ploter. Dobrze, tutaj po prawej stronie od razu mamy wyjście na półburtę i również bardzo blisko do tego miejsca, gdzie burta jest otwierana, tak? I umożliwia szybkie zejście na marinę. Tak, zauważmy, że wszystko jest na jednym poziomie. Ma pełną wysokość stania, mamy super bezpieczne wyjście i od razu wchodzimy pod dach. Nawet przy brzydkiej pogodzie, jest to wtedy bardzo, bardzo bezpieczne i komfortowe. I też zwróćmy uwagę na wywieczniki, które podobnie jak w tym modelu większym, 13-metrowym, są zarówno po lewej, po prawej stronie i dają nam możliwość dobrej wentylacji wnętrza. Kochani, zeszliśmy na część pod pokładem. Jesteśmy w tej chwili w sypialni, która jest bardzo przestronna. To jest łóżko wielkości king size, można powiedzieć. Tak, jest to łóżko bardzo, bardzo duże. W ogóle kabina armatorska jest naprawdę przeolbrzymia. Niektórzy porównują tą kabinę z kabinami w jachtach 45-stopowymi. Nawet jest to kabina większa niż mamy w naszym większym produkcie. Aczkolwiek Tak. musimy pamiętać, że ten jacht jest dwukabinowy, a 1300 Trawler jest jachtem trzykabinowym. Tak więc, tak jak to wcześniej powiedziałem, sztuka kompromisu. Tak, no ale
o 3 metry krótszy jacht. Wysokość stania mamy tutaj naprawdę pokaźną. I ja sam osobiście czuję, że ta przestrzeń jest większa, aniżeli na tamtej drugiej jednostce, która ma o 3 metry więcej długości, tak? Tak, jak najbardziej trzeba to niestety przyznać. Można zwrócić uwagę oczywiście na wykończenie wnętrz, na wszystkie panele. Mamy naprawdę bardzo dobre materiały wykończone, jest to satyna. Proszę zwrócić również uwagę na dużą przestronną szafkę ubraniową z dodatkowymi szufladami, również z dodatkową przestrzenią za nią. Takich szafeczek nigdy dość na Dlatego pokładzie mamy się jeszcze przydaje. dodatkowe, dlatego mamy jeszcze szafeczki przy samym łóżku. Zarówno z prawej, jak i z lewej strony widzę. Bardzo dużo i staramy się naprawdę wykorzystać każdą możliwą przestrzeń, bo tego, jak to mówią, nigdy za mało. Tak. Ta jednostka dysponuje 2 kabinami, prawda? Tak, Tutaj- są 2 kabiny, aczkolwiek kabina rufowa jest w 2 konfiguracjach. Tutaj jest konfiguracja 2+1, tak więc wyobraźmy sobie sytuację, że przyjeżdżają dzieci do rodziców już ze swoim potomkiem. I jednak jest to dość powszechna jakby konfiguracja, jeżeli możemy tak to nazwać konfiguracją, użytkowania tej jednostki. Tak więc mamy bardzo, bardzo dużą koję dwuosobową, plus do tego pojedynczą koję na burcie. Standardem jednostki jest oczywiście podwójna koja, która ma wezgłowie już na prawej burcie przy samej linii kadłuba. Podsumujmy, Jakub, w takim razie ilość osób, która może tutaj przenocować na tym jachcie. Jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na kabinę, to tak jak mówiłem wcześniej, to mamy albo jednostkę 4-osobową, albo jednostkę 4+1. Ale oczywiście, tak jak w poprzedniej jednostce, stół mesowy składa się w dół i mamy tam dodatkowe 2 miejsca do spania. Tak więc podsumowując, możemy powiedzieć, że to jest jednostka 7-osobowa, aczkolwiek jacht jest certyfikowany, tak że w dobrych warunkach pogodowych możemy płynąć nią nawet w 12 osób na takie dzienne wyprawy. No to jest bardzo duża liczba osób, jak na tak niewielką jednostkę. Zajrzyjmy w tej chwili też do łazienki, która się mieści tutaj. Prysznic oddzielony, bardzo, bardzo przestronny, prawda? Z możliwością też siadania. Bardzo duża jest ta przestrzeń. Tak, takie rozwiązanie powoduje nam, że jeżeli bierzemy prysznic, no to woda z prysznica nie wylewa nam się na całą powierzchnię łazienki, tylko jest tutaj oddzielona i zostaje w tej części prysznicowej. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala utrzymać porządek na jachcie. Zobaczyliśmy już w tej chwili całą jednostkę naszego Travelera 1050. Podsumujmy proszę, Jakub, jaką cenę tutaj proponujecie? No, oczywiście podstawową cenę, od której zaczynamy negocjacje z Wami, jeżeli chcemy myśleć o takiej wspaniałej jednostce. Zaczyna się od 184 900 tysięcy euro netto, tak więc jest to bardzo, bardzo atrakcyjna oferta. Oczywiście reszta zależy tylko i wyłącznie od konfiguracji jednostki. Kochani, rozpoczęliśmy tą część od tej kosmicznej rufy, również na niej kończymy, no bo to jest cecha charakterystyczna i zwieńczenie, kwintesencja tego jachtu, jego cecha charakterystyczna, więc żegnamy się z tą jednostką i zapraszam Was na kolejne filmy, na których będziemy opowiadać o polskich producentach, polskich stoczniach, które produkują tak fantastyczne jednostki. Dziękujemy. Drodzy jachtomaniacy, dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Już niedługo jachtur po podobnej jednostce z tej mazurskiej stoczni, czyli Traveler 1300. Subskrybujcie mój kanał, aby niczego nie pominąć. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.